Szanowni Państwo, w tym materiale zaprezentuję ostatni zestaw bitów w ramach przygotowanej przeze mnie serii testów. Tym razem przedstawię bity udarowe Wicha Maxtor. Wicha ma w swojej ofercie obecnie 3 typy bitów udarowych. Oznaczone na żółto końcówki typu Y, których groty są zaprojektowane z myślą o wkrętach z zubami stożkowymi. Oznaczone na niebiesko końcówki typu T, których groty są zoptymalizowane m.in. pod kątem łbów talerzykowych czy walcowych. I ostatni typ, oznaczone na czerwono końcówki TY, których groty są pomyślane tak, aby jak najlepiej współpracowały z oboma typami łbów wkrętów. I to właśnie ich będzie dotyczył niniejszy test. Bity te dostępne są w małych zestawach nazywanych Bit Buddy. Niewielki organizer o wymiarach około 10 na 6,5 na 1,5 cm można wygodnie przenosić dzięki dostępnej osobno specjalnej plastikowej kieszonce, która posiada zaczep na pasek. Na organizerze każda pozycja bitu jest opisana typem końcówki i jej rozmiarem. Dodatkowo konstrukcja otwarta na wysokości grotów pozwala sprawdzić zawartość kasetki. Wicha oferuje kilka różnych kompletów. W widocznym na filmie znajdujemy końcówkę Philipsa o rozmiarze 2, 3 końcówki Posi Drive o rozmiarach od 1 do 3 i 3 bity Torx o rozmiarach 15, 20 i 25. Ponadto jest też tutaj umieszczony uchwyt magnetyczny. Po odsunięciu małego czerwonego sześciokątnego suwaka z wytłoczonym napisem Wicha otwieramy organizer i uzyskujemy dostęp do bitów. Widzimy, że informacje o typie i rozmiarze grotu znajdujemy także na spodzie każdego bitu, co jest dobrze widoczne po otwarciu opakowania. Z kolei, aby sięgnąć po przedłużkę, trzeba odchylić dolną czerwoną część organizera. Niestety, ale nie stanowi ona dodatkowej stabilnej podpory, która pozwalałaby na pewne odstawienie zestawu. Organizer Bit Buddy bardzo przypomina organizery Flip Selector, znane choćby ze wspomnianych bitów typu T czy Y. Istotną różnicą jest jednak to, że końcówki rozmieszczone są na tyle szeroko, aby można było je zakładać na magnetyczny uchwyt bezpośrednio z organizera. Niestety skutkuje to także tym, że w tej samej wielkości kasetce dostajemy tylko 7 zamiast 12 bitów. Wybieranie końcówek palcami, pracując w rękawicach, nie jest najwygodniejsze i wymaga odrobiny wprawy. Końcówki zaś, w odróżnieniu do większości krótkich bitów, mają długość 29 mm, a nie jak zwykle to bywa 25 mm. Wokół przewężonej części środkowej widzimy też czerwoną koszulkę, która jest widoczna w świetle UV. Czas zatem na testy tych bitów. Metodyka jest ta sama, co we wszystkich moich testach bitów. W kantówkę sosnową będę wkręcał po 100 wkrętów z zubami stożkowymi PH2, PZ2 i Torx 25. Do tego celu użyję zakrętarki udarowej Ryobi R18 i DBL pracującej z maksymalną mocą. Po każdych 10 wkręconych wkrętach zaprezentuję pod mikroskopem stopień degradacji końcówek.
Zniszczenie bitu pH2, choć jest zauważalne, to jednak wydaje się znacznie mniejsze niż w przypadku większości innych marek, a zniekształcenie jest zgodne z oczekiwaniami dla tego typu grotu. W przypadku bitu PZ2 widzimy głównie zniszczenia na wysokości odpowiadającej głębokości nacięcia łba wkrętu. Jednak i tym razem stopień degradacji jest dosyć mały. W przypadku bitów Torx25 w zasadzie zauważalne są jedynie starcia wierzchniej powłoki bitu.
trudno dostrzec jakiekolwiek zniekształcenie. Podsumowując, bity Wicha są bardzo dobrze pomyślanymi końcówkami o dobrej trwałości, ale również o bardzo wysokiej cenie. Majsterkowicz sam musi ocenić, czy dużo większa trwałość od sprzętu rekompensuje znacznie wyższą cenę.